Nie wiem, czy też tak macie, ale pisanie swojej biografii lub kilku słów o sobie, na przykład w CV, na stronę internetową albo zgłaszając udział w konkursie, to była dla mnie zawsze najgorsza rzecz ever. Z jednej strony chciałam się wyróżnić, wypaść jak najlepiej i podkreślić swoje osiągnięcia. Z drugiej nie mogło to wyglądać na podkoloryzowane przechwałki ani banalne zdania klepnięte na zasadzie no coś musiałam napisać, więc zrobiłam to byle jak, byle było. Z tym samym entuzjazmem podeszłam na początku do stworzenia bio na Instagramie. Jednak z czasem zauważyłam, iż te kilka słów, które tam wystukałam, ma więcej znaczenia niż mogło mi się wydawać. I zaczęłam modyfikować oraz ulepszać swoje instagramowe bio. Pamiętam, że przy pierwszej znaczącej zmianie, kiedy poświęciłam na przemyślenie i napisanie nowego bio sporo czasu, miało to pozytywny wpływ na liczbę nowych followersów. Jak się okazało, dobre bio może pomóc w przekonaniu odwiedzającego do pozostania na naszym profilu na dłużej. Cześć, tu Marcelina, witajcie na kanale Alternative, gdzie uczymy się tworzyć świetny content na Wasze media społecznościowe w konkretny, zaplanowany i kreatywny sposób. W dzisiejszym odcinku weźmiemy pod lupę bio na Instagramie. Przyjrzymy się bliżej nazwie użytkownika i nazwie konta oraz omówimy najważniejsze elementy, które każde bio powinno zawierać. Będzie szybko, łatwo i przyjemnie, dlatego nie zwlekając, przejdźmy do pierwszego zagadnienia. Na Instagramie, budując nasze konto, musimy podać dwie nazwy. Nazwę użytkownika i nazwę konta. Nazwa użytkownika to główna, ta duża nazwa na samej górze przy zdjęciu profilowym. Wiem, ile to czasu potrafi zająć wymyślenie dobrej nazwy dla swojego brandu, a niekiedy nawet więcej czasu będziemy się zastanawiać, gdy swojej marki jeszcze nie mamy. Polecam Wam jednak nie olewać tego tematu, ponieważ jest bardzo istotny. Moja nazwa powstała jeszcze zanim założyłam Instagrama, dlatego dobrze wiedziałam, jaka będzie. Także całą pracę wykonałam dużo wcześniej, gdy tworzyłam swojego bloga. Oczywiście nazwa użytkownika nie musi być tą ostateczną. Możemy ją zmienić raz na 2 tygodnie, ale jest to raczej niewskazane, ponieważ jeśli zostaliśmy wcześniej oznaczeni pod tą nazwą albo wstawiliśmy gdzieś linki prowadzące do naszego profilu, to przestaną one działać. Zaleca się więc w ogóle nie zmieniać swojej nazwy użytkownika lub robić to stosunkowo rzadko. Nazwa konta to nazwa znajdująca się pod liczbą postów, followersów i obserwowanych. Najczęściej wpisuje się tam swoje imię oraz, bardzo ważne, słowa kluczowe związane z naszą niszą, których mogą szukać potencjalni odbiorcy. Więcej na temat wybrania odpowiedniej niszy i zidentyfikowania swojej przyszłej społeczności mówiłam w moim poprzednim odcinku, do którego link zostawiam Wam u góry oraz w opisie poniżej. Słowa kluczowe zawarte w nazwie mogą nam pomóc docierać do większej grupy odbiorców, dlatego lepiej je tam mieć niż nie mieć. Warto jeszcze wspomnieć, że użytkownicy Instagrama mogą nas znaleźć wpisując zarówno naszą nazwę użytkownika, jak i nazwę konta. Im bardziej unikalna nasza nazwa, tym łatwiej będzie nas znaleźć, o ile ktoś ją już zna. Czyli tak jak z moją nazwą, to wymyślone słowo, unikalne, więc jeśli teraz, znając je już z YouTube'a, będziecie chcieli je znaleźć na Instagramie, to nie będzie z tym problemu. Trudniej jednak będzie na nie trafić przypadkiem. A w tym pomagają mi już słowa kluczowe zawarte w nazwie konta. Aby móc wybrać swoją kategorię, trzeba mieć na Instagramie konto biznesowe lub twórcy. Najłatwiej ustawić ją logując się na swój profil na komputerze. Wchodzicie w Edytuj profil, konto biznesowe i zmieniacie lub wybieracie kategorię. Możecie też ją ukryć, czego nie polecam, bo kategoria to kolejne miejsce na pokazanie odbiorcy, kim jesteście i co robicie. Zachęcenie go do zostania z Wami na dłużej. Co więcej, twórcy Instagrama ogłosili niedawno wprowadzenie nowej zmiany w sposobie oznaczania innych profili na platformie. Do tej pory, kiedy kliknęliśmy, aby zobaczyć tagowanie konta, widzieliśmy tylko ich nazwy. Natomiast nowy update zakłada, że pod tą nazwą pojawi się od razu kategoria danego profilu, co może być super ważne chociażby dla fotografów. Będzie bowiem od razu widać, kto zrobił to zdjęcie, a więc jeśli robicie zdjęcia, jesteście fotografami, wybierzcie dla siebie właśnie taką kategorię. Na tę chwilę nie widzę tej zmiany jeszcze u siebie, ale jak wiadomo, wprowadzanie zmian przez Instagrama trwa i nigdy wdrożenie nie jest natychmiastowe w tych
tym samym momencie u wszystkich. Dlatego trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość. Przejdźmy teraz do najważniejszego zagadnienia dzisiejszego odcinka, czyli do biografii. Instagram daje nam do dyspozycji tylko 150 znaków, co w sumie i tak jest 2 razy więcej niż 80 w TikToku. Ale mimo to nadal bardzo niewiele i od razu zmusza nas do zwięzłości. Uwierzcie mi, że zanim naskrobiecie coś, co zdecydujecie się finalnie opublikować, minie sporo czasu. Pisałam, modyfikowałam i ulepszałam swoje bio setki razy, zmieniając czasem tylko 2 słowa lub dodając emotikony. Swoją drogą są one świetnym sposobem na zawarcie większej ilości informacji oraz przykuwają uwagę. Zamiast na przykład pisać, że robicie zdjęcia, możecie to ugryźć tak: kocham i tu emotikona aparatu, co zdecydowanie zmniejsza użytą liczbę znaków. Przy użyciu emotikon można również podkreślić najważniejsze cechy charakterystyczne Waszego konta, dodając je po prostu jako zobrazowanie czegoś, co właśnie napisaliście. Na przykład kocham robić zdjęcia i tu emotikona aparatu. I jestem w tym dobra. Przyjrzymy się teraz 3 najważniejszym składowym, które powinno zawierać bio na Instagramie. To takie must have dla każdego, kto traktuje swój profil na poważnie i chce przyciągać nowych followersów. Nasze bio na Instagramie powinno zawierać następujące informacje. Dla kogo jest Twój profil? Zamiast skupiać się na tym, kim jesteście, podejdźcie do tematu z innej strony i zastanówcie się, kto jest Waszym odbiorcą. Czy to świeżo upieczona mama, młode małżeństwo, osoby zainteresowane architekturą, fitnessem lub modą. I wychodząc z ich perspektywy, napiszcie o sobie 1-2 zdania. Świeżo upieczona mama, szukająca krótkich i skutecznych zestawów ćwiczeń jogi, aby szybko wrócić do formy, będzie zachwycona czytając, że doradzasz młodym mamom, jak za pomocą jogi szybko wrócić do formy. Tak, to takie proste. Określasz swojego odbiorcę i niejako odwracasz kolejność słów, aby określić siebie i swój profil. Jaką wartość oferujesz swoim odbiorcom? Być może potwierdziliście to już w poprzednim zdaniu, ale ten element można rozwinąć jeszcze bardziej. Biorąc za przykład naszą młodą mamę, wypisujemy rzeczy, na których zależy jej najbardziej. Pomoże nam w tym pytanie: jaką korzyść lub co zyska młoda mama, jeżeli zaobserwuje nasz profil? Młoda mama zyska świetną sylwetkę, poczucie się piękniejszą, bardziej zadbaną, będzie miała te kilka cennych chwil codziennie tylko dla siebie. Co chcesz, aby zrobił potencjalny odbiorca? Call to action, czyli wezwanie do działania. W tym miejscu określamy, co chcemy, aby nasz potencjalny odbiorca zrobił. Młoda mama może sama nie wiedzieć lub po prostu nie pomyśleć, jak mogłaby zadziałać, żeby zyskać to, czego tak naprawdę pragnie. Dlatego naszym zadaniem jest jej w tym pomóc i to wprost, bez ogródek. A więc nasze bio, zawierające wszystkie te 3 niezmiernie ważne elementy, mogłoby brzmieć następująco. Doradzam młodym mamom, jak dzięki jodze szybko wrócić do formy. Po kilka cudownych chwil tylko dla siebie każdego dnia, kliknij obserwuj. To 137 znaków, czyli zostaje nam jeszcze kilka na fajne emotikony. Co myślicie o takim bio? Czy przekonałam młode mamy do zaobserwowania mojego profilu? Oczywiście nasze bio może zawierać jeszcze inne elementy, takie jak na przykład, jak ja to lubię nazywać, ogłoszenia parafialne. I u mnie to na przykład zdanie o tym, że co tydzień w czwartek pojawia się nowy film na YouTubie. Postanowiłam to zawrzeć w swoim bio, bo YouTube dla mnie jest bardzo ważnym medium, które aktualnie próbuję rozkręcić. Dlatego zależy mi na przekierowywaniu moich obserwujących z Instagrama na YouTube'a. Jeżeli prowadzicie jakieś wyzwania, macie swoje produkty, organizujecie warsztaty, to też napiszcie o tym w swoim bio. Na koniec jeszcze raz chciałabym Was uczulić, że pisanie bio na Instagrama to ciągły proces, więc nie bójcie się go zmieniać i modyfikować. Najważniejsze to napisać to pierwsze, najtrudniejsze, a dalej powinno już być z górki. Sama obecnie mam takie dni, że nagle stwierdzam, iż przydałoby się coś ulepszyć, więc wchodzę na profil i edytuję go. Nie ma tu żadnej strategii, po prostu staram się być jak najbardziej czytelna i przekonująca. To tyle z mojej strony na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i oglądanie mnie do końca. Jeżeli nie wkurzają Was reklamy, to zachęcam Was do niepomijania ich podczas oglądania moich filmów i pójścia w tym czasie zrobić sobie herbatę czy kawę, co pomoże mi w zarabianiu i inwestowaniu w ten kanał.
A jeżeli spodobał Wam się ten film, to zostawcie proszę łapkę w górze i zasubskrybujcie go po więcej tego typu treści. Do zobaczenia w przyszły czwartek. Bądźcie na pewno, bo będzie się działo. Cześć!